Cześć! Witaj serdecznie na kanale Polka w Ameryce. Mam na imię Olka, mieszkam w Nowym Jorku od 6 lat i dzisiaj zabieram Cię na Harlem. Będę opowiadać o obecnej sytuacji koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji zapoznam Was z Harlemem. Polka w Ameryce. Jestem w tym momencie na przystanku w dzielnicy Washington Heights na Manhattanie i zabieram Was na Harlem. W ogóle jeżdżenie autobusami podczas tego okresu kwarantanny było nie z tej ziemi, a zaraz pokażę Wam dlaczego. Widzę, że już nadjeżdża mój autobus, także wsiadam i zobaczycie, co jest takiego dziwnego w tej mojej jeździe autobusem. Wyszłam właśnie z autobusu tutaj na Harlemie, znajduję się na 125 ulicy i poopowiadam Wam dzisiaj troszkę o koronawirusie w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że w autobusie nie zapłaciłam za moją podróż. W tym momencie kierowcy autobusu są odizolowani takim plastikiem dla bezpieczeństwa, także nie płaci się po prostu za autobus i mi to odpowiada. A tutaj ten słynny Apollo Theater, gdzie swoje kariery muzyczne rozpoczęły takie osoby jak Lauryn Hill, czy Billie Holiday, czy James Brown. Harlem to jest zdecydowanie bardzo żywe miejsce. To jest miejsce, w którym wyróżniam się po prostu. Wyróżniam się w Harlemie, tak jak Nowy Jork jest bardzo różnorodny kulturalnie i rasowo, tak w tym momencie jestem zdecydowanym ewenementem na Harlemie. Jestem w sercu Harlemu. I tak wygląda właśnie Harlem. Tu jest troszkę spokojniej, jest mniej ludzi, wciąż jesteśmy na Harlemie, także wciąż będę pokazywać Wam przebitki, co tu się dzieje. Natomiast chciałabym już poopowiadać o obecnej sytuacji z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. Tak jak na początku uderzyło Nowy Jork najgorzej, zmarło już tyle osób z koronawirusa, jakby World Trade Center wydarzyło się 10 razy. Ponad 30 000 osób zmarło. W najgorszym okresie umierało około 1000 osób dziennie. I ostatnio w Nowym Jorku te liczby to są mniej więcej 10-20 osób dziennie. Amerykanie, którzy mieli możliwość pracy online, a są z innych stanów, wyjechali stąd. Także naprawdę Nowy Jork był tak bardzo opuszczony i w tym momencie już widać coraz więcej ludzi, ci ludzie wracają, ponieważ tu już jest najbezpieczniej. I to jest do tego stopnia, że Nowy Jork razem z sąsiadującymi stanami zastanawiają się, jak ograniczyć napływ ludności, nawet amerykańskiej, z innych stanów. Co więcej, liczba zakażeń w Stanach Zjednoczonych w tym momencie już jest tak wysoka, że liczy się, że około 1 na 200 osób jest już zarażona, więc nawet Unia Europejska już rozmawia o po prostu zakazie wjazdu Amerykanów. Coś strasznego. 1/4 wszystkich zakażeń na całym świecie pochodzi właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają ponad 125 000 osób, które już umarły na koronawirusa. Ja mam właśnie to szczęście, że mieszkam w Nowym Jorku, więc chociaż było na początku bardzo ciężko, to de facto mogłam zaufać naszemu gubernatorowi Andrew Cuomo, który po prostu postawił wszystko na naukę. Ilość pieniędzy, która została wydana w tym stanie, chociażby na testy, każdy może zrobić sobie test. Robimy najwięcej testów per capita na całym świecie i to mówimy też o Korei Południowej, o Niemczech, o Japonii, o Chinach i tak dalej. My mamy po prostu najwięcej testów tutaj w Nowym Jorku. Ja też sobie taki test wykonałam, ponieważ miałam jedno takie dziwne przeziębienie, powiedzmy w lutym, natomiast nie byłam pewna, czy to był koronawirus, czy nie, więc zrobiłam sobie test na antyciała.
Aby zrobić taki test, wystarczy de facto pojechać do jakiejkolwiek przychodni tutaj w Nowym Jorku. Zrobienie takiego testu jest za darmo. Dodatkowo, kiedy przyszłam zrobić sobie test na antyciała, to mnie zapytano, czy też chcę sobie zrobić test na koronawirusa. Więc skończyłam z 2 testami, zrobiłam sobie oba testy naraz i okazało się, że ani nie miałam koronawirusa, ani nie mam teraz. Nowy Jork zamknął się 20 marca, natomiast całe Stany zamknęły się przez miesiąc kwiecień, który był właśnie najgorszym miesiącem, jeśli chodzi o śmiertelność, jeśli chodzi o zachorowalność. Jak się okazuje, jest koniec czerwca i w ostatnich dniach te wyniki zachorowalności i hospitalizacji są podobne do tych wyników z kwietnia, nawet przewyższają je czasami. Mamy takie dni, że w tym momencie jest więcej chorych niż było w tych najgorszych momentach koronawirusa. Więc po prostu to szybkie otwarcie Stanów Zjednoczonych na hej, hop, hurra, w tym momencie wszyscy się otwieramy, spowodowało, że 27 stanów jest takich, że po prostu jest gorzej w tym momencie niż było w kwietniu, który powinien być tym najgorszym momentem. I faktycznie to był najgorszy moment, ale dla Nowego Jorku. I nasz gubernator Cuomo, którego absolutnie kocham, love, zainwestował bardzo dużo właśnie w naukę i Nowy Jork przeprowadza swoje testy. Nowy Jork właśnie współpracuje z lekarzami, ze szpitalami. Jestem dumna z tego, że mogę w tym momencie tutaj być w Nowym Jorku i jestem dumna z tego, że też tutaj byłam podczas tych najgorszych momentów. Powiem Wam szczerze, że oprócz tego, że uważam, że ten kraj się za szybko otwiera, uważam, że Stany, które się pootwierały na hop-siup, na hurra, teraz będą żałować. I Nowy Jork na szczęście nie będzie tym stanem. My się otwieramy powoli. Jest końcówka czerwca, my jesteśmy dopiero w drugiej fazie. Ja na przykład pracuję na planach filmowych, jest to 4. faza. Także ja najprawdopodobniej w tym roku nie popracuję już na planach filmowych, a jeśli popracuję, to ewentualnie może w październiku, listopadzie i to też tylko przez chwilę, ponieważ uderzy nas druga fala, także tyle z tego będzie. W każdym razie niektóre miejsca typu Arizona, typu Georgia, Teksas pootwierały się na szybko, są już w kolejnych 3., 4. fazach otwierania się i widzą właśnie, że niestety, ale ta hospitalizacja po prostu nie są w stanie nadążyć i niektóre szpitale są już wypełnione na przykład w 95%. Nie ma łóżek ICU, brakuje respiratorów, brakuje personelu medycznego, także za chwilę inne stany po prostu będą miały taką samą sytuację, jaką my tutaj przeżyliśmy w Nowym Jorku w kwietniu, gdzie powinno być po prostu coraz lepiej, to nie jest. I dla mnie jednym z takich powodów, dla których nie jest lepiej, jest niestety amerykański rząd i upolitycznienie tej choroby. COVID jest kryzysem zdrowotnym. Natomiast pech sprawił, że wydarzyła się ta pandemia, najgorsza pandemia za naszego życia, wydarzyła się w okresie prezydentury Donalda Trumpa. To jest największe nieszczęście, które mogło się przydarzyć temu kraju. A już mówię dlaczego. Odpowiedź jest bardzo prosta, mianowicie Donald Trump nie wierzy w naukę. Donald Trump to jest facet, który nie założy nawet maseczki. Donald Trump, jemu zależy najbardziej na ekonomii w tym momencie. Zbliżają się wybory. I taka mała ciekawostka, wszyscy prezydenci, którzy nie zostali wybrani na drugą kadencję w XX wieku, byli to prezydenci, pod koniec których prezydentury ekonomia po prostu siedziała. I w tym momencie tak jest tutaj w Stanach Zjednoczonych. Jest tak w związku z pandemią. Mamy w tym momencie 40 milionów bezrobotnych. Jest to trochę takie wymuszone, naturalne po prostu bezrobocie związane z sytuacją, nad którą nie jesteśmy w stanie zapanować. Ale ponieważ Donald Trump jest Donaldem Trumpem, nawet on sprawił, że taka sytuacja jak COVID została upolityczniona. Ja mogę się mylić, ale nie sądzę, żeby gdziekolwiek indziej w ciągu ostatnich kilku miesięcy było olbrzymie wydarzenie w zamkniętym pomieszczeniu z ludźmi, którzy stali przy sobie w bliskich kontaktach personalnych bez maseczek. I takie właśnie 2 wielotysięczne wydarzenia ostatnio miał Donald Trump w związku ze swoją kampanią prezydencką. Trump chce uchodzić za człowieka, który jest bardzo silny. I niestety, ale okazuje się, że dla niego noszenie maseczki jest odznaką słabości. Więc tej maseczki nie nosi, dając przy tym zły przykład całemu państwu. I nawet w momencie, kiedy jest zapraszany do fabryki, która produkuje maseczki, takiej maseczki nie nosi. Mimo że nawet na wejściu jest powiedziane, że każdy musi nosić maseczkę, to jednak prezydent nie stosuje się do tych zaleceń. Podobnie zresztą wiceprezydent Pence
który słucha się Trumpa i też takiej maseczki nie nosi. Więc w tym momencie jest podział w amerykańskim społeczeństwie na osoby noszące maseczki, które są w większości demokratami i niestety te osoby, które nie chcą nosić maseczek, które w ten sposób starają się pokazać jakby swoje preferencje polityczne poprzez robienie tak głupiej rzeczy, jak niechronienie siebie i osób wokół ciebie w momencie, kiedy szaleje pandemia. Także w oczach rządu w tym momencie skupiamy się w 100%, hej! Także w oczach rządu skupiamy się w tym momencie w 100% na ekonomii i zapominamy o koronawirusie. Tak bynajmniej to wygląda tutaj z perspektywy rządu amerykańskiego. W roku, w którym odbywają się wybory prezydenckie, Donald Trump nie będzie rozmawiał o pandemii, Donald Trump nie będzie rozmawiał o maseczkach, Donald Trump nie będzie się skupiał na koronawirusie. I tak naprawdę już abstrahując od tego, czy demokraci, czy republikanie, to nie ma znaczenia. Pandemia powinna być apolityczna, to jest problem wszystkich. Choroby nie obchodzi to, czy jesteś demokratą, czy republikaninem. Choroba obchodzi to, czy faktycznie nosisz tą maseczkę, czy nie. A prezydent takiej maseczki nie nosi, dlatego ja jestem na niego wkurzona. Po prostu jestem wkurzona na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja jeszcze mam o tyle to szczęście, że mieszkam w Nowym Jorku, gdzie każdy stosuje się po prostu do zdrowego rozsądku de facto. To nie jest nawet kwestia polityczna, to jest kwestia zdrowego rozsądku. Jeśli specjaliści, lekarze, profesjonaliści mówią Ci, że maseczka faktycznie pomaga i faktycznie chroni Cię poniekąd przed roznoszeniem tego wirusa, przed złapaniem wirusa, przed przekazywaniem tego wirusa dalej, to dlaczego po prostu nie nosić takiej maseczki? Także to jest to szczęście, że mieszkam w Nowym Jorku i tutaj każdy stosuje się po prostu do tych reguł, ponieważ my przeszliśmy przez najgorsze i my wiemy, z czym to się je, wiemy, dlaczego te maseczki po prostu trzeba nosić i przed czym się chronimy. My rozumiemy tą chorobę w Nowym Jorku i wiemy, przed czym się chronimy. I chyba to jest ta różnica i mam nadzieję, że powoli jakby ta kultura noszenia maseczek w Stanach Zjednoczonych się przyjmie i to nie tylko takie demokratyczne stany jak Kalifornia czy jak Nowy Jork. Ja natomiast tutaj jestem na Harlemie i czekam na panią, która nazywa się Patrycja, a która zaraz coś mi fajnego sprzeda. Zaraz się okaże co. Thank you so much for the mask, it's awesome. Love it. Like it. Got it? Yes. Hey Okay. Patricia! Hi, how are you, Alex? And so I said, boy, I'm thirsty. What can I do? And then I thought to start making masks with zippers. So people who are out and about, since this is going to be the new norm for a while, people who are out and about during the summer enjoying themselves, they want to stop and take a sip, they can just unzip and take a sip. And they don't have to worry about touching the mask. All they're touching is the zipper, closing it and opening it. This one is more designed for maybe the fall because it's a heavier cotton, whereas the one that I made for you is a very light cotton, and so it would be perfect for this weather. You think everyone should wear a mask? Absolutely. Absolutely. I think when you're just walking down the street, if no one's around you, you need the germs. How do we build up immunities? We build up immunities by being exposed to certain germs, and our bodies became immune because of it. And so when you're dealing with people, if you're on the elevator, if you're in the store, if you go into someone's home, absolutely. If you're just walking down the street by yourself, have your mask in case someone stops and says hello. You'll be able to converse with them, you know, and not put them in danger or yourself in danger. I've been tested, I'm negative, but as you said, that makes me even more vulnerable. So yeah, I think everyone should wear a mask. Thank you so much, Patricia. I'll see you around. Thank you so much. I appreciate you so much. Good luck, and I'll see you around. Thank you. Great. I have a mask. Thank you. Bye. I dlatego właśnie przyjechałam z Wami dzisiaj na Harlem po to, żeby sobie kupić tą maseczkę od Patrycji. I jestem bardzo zadowolona. Maseczka się otwiera. To jest bardzo też ciekawa historia, jak ja poznałam Patrycję. Mianowicie kilka tygodni temu pracowałam dla New York Department of Health, czyli dla takiej naszej, powiedzmy, nowojorskiej służby zdrowia. I prowadziliśmy, mówiłam Wam, jak łatwo jest właśnie wykonać badania na antyciała na koronawirusa. I my prowadziliśmy takie badania na antyciała właśnie w Harlemie. Przychodziliśmy do ludzi.
W sensie normalnie, żeby wykonać takie badanie, trzeba pójść sobie do jakiejś przychodni na przykład. Natomiast nie wszyscy tutaj z Harlemu jakby są otwarci na to, żeby pójść do lekarza, boją się kosztów i generalnie trochę inaczej tutaj wygląda ta właśnie służba zdrowia i kultura zdrowotna, i kultura osobista nawet, także inaczej po prostu w Harlemie to wszystko wygląda. Więc tutaj ta nowojorska służba zdrowia wysłała takie osoby między innymi jak ja, żeby prowadzić te badania na antyciała wszędzie, gdzie to tylko jest możliwe i akurat mnie wysłali do supermarketu. Dosłownie byliśmy przy kasach, na samym końcu, po zrobieniu zakupów można sobie było zrobić test na antyciała z palca. Dosłownie małe uszczypnięcie palca, troszkę krwi, tak jak się robi badania na przykład na poziom cukru. Tak samo robimy badania na antyciała na koronawirusa. Mała kropelka krwi na kartce papieru i później tą kartkę papieru badają i stwierdzają, czy już występują antyciała koronawirusa, czy nie. I w ten sposób poznałam właśnie Patrycję. Patrycja przyszła do sklepu, do supermarketu i przy okazji zrobiła sobie badania na antyciała, a ja wprowadzałam ją w system. No i chwilę z nią porozmawiałam. I jak się okazało, tą piękną maseczkę z suwakiem, którą miała na sobie, sama zrobiła. Więc poprosiłam ją o to, by zrobiła też taką maseczkę dla mnie. I tutaj jest taka oto moja maseczka z suwakiem, wykonana właśnie z takich jakichś afrykańskich wzorów i bardzo mi się podoba. I będę teraz też pomagała Patrycji sprzedawać te maseczki, także jak masz ochotę na taką maseczkę z suwakiem, to zapraszam serdecznie do skontaktowania się ze mną, dam Ci namiary, żeby też kupić sobie taką maseczkę z suwakiem. Jest mnóstwo wzorów, fajnie jest też pomóc takiej osobie lokalnej, która próbuje rozkręcać swój biznes, który też przy okazji jest dobrym biznesem, bo teraz wszyscy potrzebujemy maseczek. Dobra, nadjechał mój autobus, także ja wsiadam, zakładam maseczkę i lecimy do domu. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Niestety wciąż nie rozumiem, dlaczego jest takie upolitycznienie noszenia maseczki w tym kraju. Nigdy pewnie tego nie zrozumiem. Demokraci noszą maseczki, republikanie nie noszą z jakiegoś powodu. Nie wiem, jak to działa, nie potrafię tego wytłumaczyć. Z mojego punktu widzenia jest to kwestia zdrowotna, nie jest to kwestia polityczna. Także ja swoją nową maseczkę na pewno będę nosić. Ma zajebisty suwak. Zachęcam Ciebie też do noszenia maseczki. To tyle w takim razie w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Cię serdecznie z Washington Heights na Manhattanie. Dziękuję Ci, że jesteś.